przerwie. Wróćmy do sytuacji. Jesteście w okolicy Ramka, który jeszcze siedzi na martwym ciele tego strażnika. Widzicie, jak Ramek Ja mam dalej przy sobie swój telefon? Posiadam. Właśnie. Masz. Wyciąga swój telefon z kieszeni, wybiera numer, chwilka, ktoś odbiera. Zakład pogrzebowy Memento Mori. Halo, Tereska, to ty? Halo? Przełączam do pani Teresy. Tak, któż mnie niepokoi tej nocy? Tereska, to ja, Ramek, pamiętasz? Ach, Potrzebuję cię. wszystkie piękna tego świata. W czym moja pomoc jest potrzebna? Potrzebna jest w matematyce, w uniwersytecie, w Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden ochroniarz Aha, zasnął. rozumiem. Dobrze. Tylko uważajcie, bo jeszcze jeden nie śpi. Więc Przekaż swojemu panu, by kontaktował się ze mną na temat takich rzeczy. dobrze, Teresko. Jak kazesz, tak zrobię. Karawan będzie za pół godziny najwcześniej. Rozumiem. Postaramy się, żeby więcej incydentów się nie wydarzyło. Zatem przygotuję moich ludzi. Dziękuję ci bardzo, Teresko. Miłego wieczoru. Kłada słuchawkę. I odkłada telefon do kieszeni. No to już, to mamy załatwione. Myślałam, że mieliśmy zostawić telefony. Wy, wasze. Ja, swój? Nie. Dlaczego? Nie wiem, bo nie jest taki bandycki i w ogóle... Bandycki? No nie widziałeś naszych telefonów. Najnowsze. Pierwsza klasa z cuda Aureliusza. Pozwólcie mi porównać wasze telefony dwoma słowami. Mój telefon? Człowiek rozumny. Wasze telefony? Neandertalczycy. Bardzo wyszukane porównanie, nie trzeba przyznać, co robimy z ciałem. Neandertalczycy zabijają. Wendy wywraca oczami, po czym znowu na ciebie patrzy. Wendy, skoro jesteś taka miłą i pomocną osobą, pomóż mi, proszę, przenieś mi to ciało do toalety na czas, kiedy będziemy musieli czekać na karawan. Okej. Nikita, biegnij po mopa. Pozmywasz trochę. I biorę za nogi tego ochroniarza. Teraz je ma sprzątać? No, Mój bałagan głównie. bardzo przepraszam, że nie potrafię stać się niewidzialny. O, to najlepiej trzeba bić kogoś, zamiast z nim pogadać. Wendy pokazuje ci język, po czym czeka, aż Ramek weźmie ochroniarza drugą za ramiona. Ramek podchodzi i bierze za ręce ochroniarza i podnosi go razem z Wendy. Krew jeszcze skapuje z jego twarzy na posadzkę. Została spora smuszka, jakby ktoś przeciągnął po prostu krew. Półmetrowy ślad krwi zostawiony. Czy tam jest dywan, czy po prostu... właśnie. Nie. Na Po prostu podłoga. na szczęście jest podłoga, słuchajcie, takie kamyczki troszeczkę. Nie pamiętam dosłownie nazwy tego, ale nie macie się co martwić, jeżeli chodzi o zostawienie śladów. Posadzka taka. Pójdę po jakiegoś mopa czy coś, żeby to trzeć. Szukam jakiegoś składziku z przyborami do czyszczenia. Mogą być w łazience. Pójdę do łazienki. W łazience znajduje się taki składzik. Natomiast jest chroniony drewnianymi drzwiczkami, takimi na mały klucz. Te drzwiczki są na takiej zasadzie, że one zajmują tak 3/4 framugi i spod spodu jest tak z 10 cm i nad drzwiczkami jest 10 cm. Te drzwi nie wydają się być mocne. Chciałem się przyjrzeć, co mogłoby się wydarzyć, jakbym mocno pociągnął. Tak mocno pociągnął za. Może się urwać zamek lub zawiasy. Z drzwiami sobie nie pogadam tym razem. Nie chcę pociągnąć nienadnaturalnie.
nie nadnaturalnie, nie bardzo. Nadal człowiek nie jest w stanie tak łatwo wyrwać po prostu drzwi. No dobrze, no to będę starał się zwiększyć swoją siłą, walcznością. Głód potrzebuję sprawdzić. Nie musisz, moim zdaniem. Wystarczyłby normalny rzut po prostu. Okej. Czyli na co mam rzucić? Siłę oraz twoją atletykę. Okej. To będą 4 sukcesy. 4 sukcesy, a wyrywasz momentalnie całe drzwi. Mhm. I zamek, i zawiasy. No, ale jest mob. Nikita stoi zmieszany z tymi drzwiami. Odstawia je w ścianę, drapie się w głowę, patrząc na te drzwi. Masz ci los. Aby Wendy się nie dowiedziała o tym. Nie do końca życia mi nie da. Będzie żartować o tym. Biorę mop i idę, zupełnie jak gdyby nigdy nic. Czy jesteś zainteresowany tym, co znajdowało się w środku składzika? Tak. Poza mopem to już ci inne rzeczy. Domestosy, płyny do szyb, szmaty, ścierki, gąbki, więcej mopów, a wiesz, są takie mopy z wiadrem, nie? Takie, że wlewasz jakiś tam preparat, tę wodę, ale są też takie mopy, że nakładasz taką frotę po prostu i bez, jakby to powiedzieć, wiadra, tylko po prostu namoczone. Rękawiczki jednorazowe? Są takie gumowe. Tak, założę je. Wytrę płynem do okien, czy tam jakimś innym płynem do czyszczenia klamkę, za którą chwyciłem. Wiesz co, taki jest do odkażania po prostu, ale to będzie jak najbardziej... Chcę odciski. Ale to wystarczy. Okej, to zdecydowanie to użyję tego. I zostawię już sobie te rękawiczki na sobie. I zabiorę tego dużego mopa. Iść tam... Czy bez wiadra? Właściwie tego z wiadrem wezmę. Dobra. Naleję też tu podłogę z tej krwi, no ale... Dobra, a w międzyczasie wy schodziliście z tym ciałem? Nie, na razie mieliśmy zamiar zanieść je do toalety, żeby przeczekać te 30 minut, zanim Aha. przyjedzie karawan. Czyli zanieśliście to ciało i widzicie Nikitę próbującego wyrwać, a potem nagle wyrywa po prostu drzwi od składziku, który również znajduje się w łazience. Lockpicking lawyer, prawda? Wendy po prostu przeciera oczami, znaczy palcami oczy. Wendy! Ale tutaj słabe drzwi mają tutaj. Dotkniesz i od razu wypadają z zawiasów. Co ty nie powiesz, Nikita? Takie spróchniałe, to? Spróchniałe, zardzewiałe, nie wiem jakiego szajsu tu jest na wkładane. A co was tu zaprowadza? Właśnie szedłem po mopa. Ramek po prostu zdziwiony, że tak głupie pytanie zostało zadane, patrzy ci prosto w oczy, po czym spogląda pod siebie prosto w twarz martwego ochroniarza. A, chcecie tutaj go przemieścić. No, logiczne. Jak zamkniemy drzwi, to ktoś może pomyśleć, że zajęte. Gieta tak niezręcznie próbuje zaraz żartować. Zasnął po prostu na kibelku. Zdarza się, jest taka choroba nawet. Bardzo ciekawy fakt. W sensie naprawdę jest choroba, która sprawia, że mdlejesz w momencie, w którym się wypróżniasz. Dobrze, że już nas raczej to nie dotyczy, bo miałbym koszmary przez jakiś czas. No nic, no, chłopak był stary, więc można powiedzieć, że pewnie mu się takie rzeczy mogły zdarzyć. Co właściwie robimy z ciałem? Na Dobra, razie. pójdę umyć. Idź. Idę wypucować podłogę. No dobrze. Rzuć proszę na zręczność oraz postrzegawczość. Mhm. Musisz zatrzeć po sobie ślady, to jest poważna No tak. rzecz. Wiem. 1 sukces. Zacierasz główne ślady, no ale pewne smugi krwi pozostają nadal. W niektórych miejscach ciężko ci to zrobić, bo rozganiasz je troszeczkę po tym
po tej powierzchni, tym kamieniem. No nie jestem specjalistą do czyszczenia. No tak, miałeś od tego służbę. Trochę czasu minęło, ustawiliście ciało w pozycji, w której mógłby się wydarzyć ten incydent na toalecie. Co robicie dalej? Wiesz, Ramek, że minęło 15 minut od twojej rozmowy telefonicznej. Nikita Dobra. już jest z nami? Hmm? No zobacz, mógłbyś napisać książkę. Jaką książkę? Mordercza kupa. Wendy tak pokazuje ręką przed twoją twarzą, w geście jakby chciała namalować tytuł na powietrzu. Pisanie książek nie jest takie trudne. Może ty byś jednak chciała się podołać tego zadania. Gwarantuję, Nie. pisanie książek to nie gówniana robota. Mam fajniejsze rzeczy do roboty. Dobrze, moi kochani. Wendy. Znacie ten ton. Mhm. Wendy, masz wizję. Wendy momentalnie, jakby jej oczy wywracają się, tak że widać jej tylko białka. Widzisz starą fabrykę traktorów zamkniętą. Poruszasz się, przechodząc przez ściany. Wokół znajdują się zmielone części ciał. Widzisz jakby wszystkich, których spotkałaś do tej pory, wyrzuconych do maszynki do mielenia mięsa. Ogromnej, metalowej, takiej starszej, nie takiej nowoczesnej, jak teraz mamy, że jest elektryczna, i ręcznej, z korbką, z wałem tym, który pomaga to mielić. Widzisz, jak zamienia się to w bezkształtną masę. Potem ta masa zaczyna rosnąć. Zaczynają się jej pojawiać niby to kończyny, niby nie. Widać twarz, ale ta twarz po jakimś momencie zaczyna chować się z powrotem we wnętrzu tego mięsa. Widok jest okropny, a to wszystko pachnie okropnie. Tak jak lubisz krew. Ciężko nie lubić, jak się jest spokrewnionym, prawda? Tak ten odór jest odorem toksycznym. Jest coś w nim, co cię odpycha. Cały obraz ci się oddala i nagle patrzysz, jakbyś miała w telefonie i wygląda, jakbyś oglądała to wszystko na face sheetie. Wizja się kończy. Kurwa. Wendy się trochę podpiera ręką o ścianę i łapie się za głowę. Wendy? Znowu miałaś wizję. Wszystko w porządku? Jestem... Jakby to były ciała wszystkich osób, które poznałam. Nawet jakby Nikity, Gabriela, tam nie wiem, Mikiego, mojej rodziny i tak dalej. Wszyscy. W sumie wszyscy ze spokrewnionych. Aha, czyli bez mojej rodziny. Tak, powiedzmy, że jest wszystko okej. Wyglądasz inaczej niż zwykle po tych... Dawno tego nie mówiłam, ale niedobrze mi. Panie Ramku, można coś zrobić, jak spokrewnionemu jest niedobrze? Ja się znam na komputerach, nie na medycynie, przykro mi. Good point. Jak będzie z cyborgiem, to może ci pomogę. Aczkolwiek chyba nie jesteś. Firma dowiaduje się zawsze w najbardziej dramatycznym momencie. Chciałbym spojrzeć na zegarek. Ile trwa mniej więcej wizja Wendy? Ile czasu minęło, odkąd się obudziła? 10 sekund. Aha, chwilkę. Dobra, mamy 15 minut, zanim przyjedzie karawan i będziemy musieli pójść im wytłumaczyć co, gdzie i jak. Chyba chcemy sprawdzić i dostać się do tego pokoju nauczycielskiego. Raczej nie zajmie nam to długo. Ej. Nikita, uważaj na siebie. Niosłem lekcję. Nie wszystko. Ramku, ty też. Jak miło. Dziękuję. W każdym bądź razie, czy macie pomysł, gdzie mogą być jakieś klucze, bo wywadzanie każdych drzwi z zawiasów to raczej nie jest dobry pomysł. Portiernia. Portiernia, ale mają raczej lepsze drzwi niż tutaj. Te były naprawdę słabe. No, poza tym zobaczcie sami, jak pokazuję na te drzwi.
tak. Tandeta. Jakiś gipsokarton, Tak. Bóg wie co. Wychodzę z toalety, a raczej wychylam się i chciałbym sprawdzić, czy kogoś nie ma na korytarzu. Nie, nikt nie znajduje się na korytarzu, ale krótkofalówka, czy jakieś urządzenie do komunikacji, które było przy tym ochroniarzu, pozostało nadal koło tego krzesła. Jest aktywne. I słychać było tam cichy głos. Chciałbym podejść Mhm. i posłuchać. Hej Bartek, jesteś tam? Halo? Nie odpowiadam. Usnął. Znowu wyłączyła się. Okej. Chciałbym ją wyłączyć. Okej. Wracam do Nikity Wendy. Drugi ochroniarz raczej nie raczej, jest pewien, że nasz kolega tutaj usnął, więc Lepiej nie dla nas mamy czas. zgadzam się. Dobrze, któreś z was chce się podjąć pójścia do portierini? Bo raczej chyba nie ma sensu iść tam obstawą, żeby w trójkę wyważać drzwi. Nie masz wytrychów, nie mogę nawet otworzyć drzwi. Ej, bez obrazy, mam wytrychy elektroniczne. Ale zwykłych. Na co mi elektroniczne? Jak tu są drzwi na klucz. Zwykły. Nie mój problem. Tak, to problem szkoły. To też racja. Jak ja bym tutaj był dyrektorem, to by drzwi nawet nie było. Wszystko to by były drzwi jak do windy. Możemy, wiesz, od razu pójść i upozorować włamanie, wyłamując wszędzie drzwi, ale to nie jest raczej dobry pomysł. Nie, to zdecydowanie To jest nie jest. zdecydowanie idiotyczny pomysł. Dajcie mi zerknąć na te drzwi. I chciałabym użyć ciszy śmierci oraz niewidzialnej obecności. I gdzie zamierzasz iść? Mój głód wzrasta. Chciałabym iść do portierni. Czyli to będą schody na dół. Tak. Twój głód manifestuje się. Bestia powróciła po tym jednym dniu, po tym jednym 24-godzinnym cyklu, który pozwalał ci czuć się bezpiecznie. To uczucie niebezpieczeństwa wróciło. Jestem obecnie na 3. Schodzisz, piętro niżej jest ochroniarz, który też schodzi na piętro pierwsze, więc idziesz w tamtym kierunku. Dochodzisz do portierni i jest tutaj na rogu jest szklana, jakby to powiedzieć, szyba. Drzwi są do tego miejsca i widzisz jakby na haczykach rozwieszone dziesiątki kluczy. I rozumiem, że drzwi są zamknięte? Są zamknięte. Przydałaby się siła Nikity w tym momencie. Albo chociaż przechodzenie przez ściany. Czy mam wrócić do reszty, a tobie dać się zastanowić? Możesz. Dobra. Co wy robicie? Naprawdę nie było innej opcji niż go zabijanie? A umiesz wymazywać każde wspomnienie? Nie o to chodzi. Dopiero się obudził. Mogło mu się to wszystko przyśnić. Słuchaj, ja nie jestem dobry w przekonywaniu starych ludzi do tego, że ty dziwne, niespotykane przez niego osoby przyszły w środku nocy do uniwersytetu tylko po to, żeby pokazać nowym ludziom, jak wygląda uniwersytet. Jeśli ty byłbyś czuł się na sile, żeby go przekonać, proszę bardzo, następnego, którego znajdziemy, możemy spróbować. Aczkolwiek tutaj już za późno. Za późno i to z mojej winy. Za późno. Co ja ci mogę powiedzieć? Musisz żyć z tym, co się stało, młody. Chciałabym się skontaktować przez krótkofalówkę z nimi. Sytuacja wygląda tak, że jak się wszyscy domyślamy, portiernia jest zamknięta i jest to natomiast duża szyba, ewentualnie drzwi do wyważenia dla Nikity. I nie wiem, przeszukaliście tego ochroniarza? Może ma coś przy sobie? Słysząc to,
Natychmiast sprawdzam ochroniarza. Jego martwe ciało. Z szacunkiem. Jeszcze trochę ciepłe. Ale słucha. Jego ciało, jego kieszenie nie zawierają zbyt wiele rzeczy. Zawierają parę kluczy, ale nie masz pojęcia od czego. Ma klucze, ale nie, nie są oznaczone. Równie dobrze mogą być od jego domu. Cóż, no, jeżeli nie ma wsówki do włosów, to warto spróbować chociaż tego. Przyjdziesz po nie, czy mam zejść do ciebie? Może niech ktoś niewidzialny zejdzie. Chyba znam kogoś takiego. Chciałbym użyć niewidocznego przejścia. Dobrze. Sprawdźmy twój głód. Ponownie. Nie wzrasta. Bestia jest usatysfakcjonowana ofiarą, którą złożyłeś wcześniej. Dobrze, co zamierzasz? Zamierzam... wyciągam rękę do Nikity po klucze. Daj, ja zniosę. Wyciągam do niego rękę. W tych 2 palcach ściskam ten pęk kluczy mały i mu daję. Biorę klucze, chowam do kieszeni, żeby nie wypadły i powoli i cicho schodzę po schodach na parter. Taka mała rzecz, tylko żeby ci dać do zrozumienia, ty zniknąłeś, więc Zgadza się. tak, Aha. ale chodzi... Więc Okej, rozumiem. ja wyciągam tak przed siebie, tak troszeczkę ruszając tą ręką. Nie wiem, gdzie do końca w którym kierunku podać. Łapię Nikitę za rękę, żeby przestał nią ruszać, po czym biorę klucze i puszczam rękę. I puszczam rękę Nikity. Po czym chowam klucze do kieszeni. I one też, rozumiem, znikają. Po czym schodzę na parter do Wendy. Bezpiecznie, powoli. Zgadza się. I po cichu. Mhm. Nie wiesz, gdzie jest Wendy, bo jest niewidzialna. Zakładam, że jest przy portierni, tak jak mówiła, więc chodzę do portierni i chciałbym spróbować użyć klucza na drzwi do portierni. Po kolei wszystkie chciałbym wypróbować. Chwilę to zajmie, a i to łamie twoją niewidzialność. To przed tym chciałbym się rozejrzeć, czy nie ma ochroniarza na tym piętrze. Na szczęście nie, ale jest na pewno piętro nad wami. Pierwszy klucz. Ni cholery. Zupełnie inny. Drugi też nie. Trzeci też nie. Czwarty wchodzi. Przekręcasz. Otwarte. Świetnie. Dostęp jak do świętego grala. Chodzę do środka. Chciałbym się rozejrzeć za kluczami. Kluczy jest tutaj na pęczki. Czy są one na takim powieszonym regale? Zgadza się. Chciałbym odszukać podpisu pokój nauczycielski. Wiesz co, one są numerami. Okej, w takiej sytuacji do Nikity na krótkofalówkę się odzywam. Nikita potrzebuje, żebyś sprawdził, który numer ma pokój nauczycielski. Jest na 5. piętrze. Jasne. Już idę. Chodzę na 5. piętro po schodach i szukam pokoju nauczycielskiego. Przechodzisz 501, 502, 503, 504 i tak dalej, i tak dalej. Zauważasz większy pokój, który ma napisane pokój 525. Można zajrzeć do niego, do tego pokoju? Przez to okienko, czy? Nie, bo on ma całe takie dwudrzwiowy jest, jakby i nie ma żadnego, jest takie, wiesz, solidne drewno, a koloru jasnej olchy. Hej, czyli jaki to jeszcze raz był numer? 525. Słuchajcie, no nie jestem pewien, ale prawdopodobnie 525. Słyszałeś go. Chciałbym wziąć klucz o numerze 525. Okej, w takim razie wydaje mi się, że możemy go sprawdzić. Może lepiej weźmy jakieś pojedyncze klucze chociaż. Obok może, żeby były. 526 i 524 może. Wiecie, że na 6. piętrze są też archiwa. Właśnie. Ty nie chciałeś czegoś z archiwów? Ale to z Wydziału Techniki Nowej. To drugie miejsce, do które mamy odwiedzić.
Okej. Chciałbym jeszcze wziąć, na 6. piętrze są archiwa, prawda? Chciałbym wziąć jeszcze klucz o numerze 625. Dobrze. Czyli mam 525 i 620. Okej. Jasne. Wendy, chcesz jeszcze jakiś klucz do wyboru do koloru? Na razie nie, najwyżej zejdziemy tu później. Zamknijmy drzwi, żeby niby nikogo tutaj nie było, ale nie na klucz. Dobra. Chciałbym powoli po cichu wyjść i naciskając klamkę jak najbardziej powoli zamknąć drzwi, po czym delikatnie podnieść klamkę. Jasne. Nie będzie potrzebny tego test. Nadal w waszym jakby polu widzenia nie ma nikogo, więc jest dobrze. Tylko pamiętaj, że nie jesteś niewidzialny obecnie. Mhm. Czy w tym budynku jest kilka schodów? Czy tylko te jedne? Są po lewej i po prawej. Czy jestem w stanie usłyszeć, z której strony jest ochroniarz aktualnie? Nie masz dyscypliny, czyli nadwrażliwości. To było wytężone zmysły, które pozwala ci zwiększyć swój słuch. Nie jesteś w stanie nadnaturalnie posłuchać. Ciężko określić. To chciałbym spróbować wejść prawymi schodami powoli na 5. piętro. Bez niewidzialności czy z niewidzialnością? Użyję niewidocznego przejścia. Użyję. Sprawdźmy. Mój głód wzrasta. Tak mało czasu na cieszenie się. No dobrze, to był dobry ruch, ponieważ jak dochodzisz tylko na pierwsze piętro, widzisz tam kolejnego mężczyznę, troszeczkę młodszy, na około 35 lat, troszeczkę lepiej zbudowany od tamtego, siedzi i przegląda coś w telefonie. Przechodzi blisko was, kierując się na parter. Rozgląda się, tak jakby słyszał twoje kroki, ale nic nie widzi. Rozumiem, że Wendy podążyła. Zgadza się. No nic, poszedł. Jesteście na 1., 2., 3., 4., 5. Widzicie już Nikitę stojącego przed drzwiami. Stoję oparty o ścianę. Ale ich nie widzę oczywiście, więc cały czas patrzę przed siebie, czekając. Ile czasu zostało do tego twojego karawanu? Chciałbym spojrzeć na zegarek. 5 minut. Jeszcze 5 minut, więc chwilka. Możemy w tym czasie obczaić pokój nauczycielski. Okej. Chciałbym podejść i otworzyć drzwi do pokoju 525. Otwierasz, widzisz duży stół, ekspres do kawy, lodówkę, szafę, fotele. Ewidentnie pokój nauczycielski. We got it. Nikita, zapraszam. Was już widzę, prawda? Wchodzicie wszyscy. Mhm. Czy są tam jakieś szafki takie typowo drewniane, czy bardziej... Mhm. Tak, typowo drewniana. O, czy jest taka wielka tablica z wydziałem zajęć, coś takiego? Zgadza się. Chciałbym sprawdzić, czy jest coś w stylu zajęcia pracownia techniczna, pracownia elektroniczna. Pamiętaj, że to nie jest techniki, tylko informatyki, jak już. Mhm. Więc tak, zajęcia na ogół odbywają się w salach. Sekundę, muszę to sprawdzić. Znaczy, przepraszam, mechaniki też jest. Mój błąd. Wiesz, że zajęcia z informatyki na przykład odbywają się głównie w salach 204, 205, 206. Mhm. Wzięliśmy te klucze, czy raczej nie? Nie. Od 204 do 206 trzeba sprawdzić te 3 sale. Prawda, to nie podstawówka, ale czasem nauczyciele konfiskowali telefony. Może... Wiesz w ogóle dlaczego telefon tutaj trafił? Nie wiem dlaczego, nie wiem czy w ogóle tu trafił, wiem tylko, że może tu być.
A, czyli nie szukamy 2 telefonów w 2 różnych miejscach, tylko jednego telefonu, który może być albo tu, albo tam. Nie, szukamy wielu telefonów, które mogą być albo tu, albo tam, albo w cholera wie gdzie, w całej Warszawie. Tu mogą być prawdopodobnie. Jak to się w ogóle stało, że telefony od Camarilli, płynnej Camarilli, trafiły do śmiertelników? A może najpierw zajmijmy się znalezieniem ich. O, widzę, że drażliwy temat. O, wydaje mi się, że ktoś tu sknącił robota. Żebyście wy tylko nie sknocili roboty. Nie martw się, pomożemy ci. Uratujemy ci dupę. Wendy cię klepie po ramieniu z uśmiechem. Nie, to wy jak na razie ratujecie własne dupy. To też. Albo może dupy kogoś, kogo nie chcecie, żeby dupy były nieuratowane. Okej. Mam wrażenie. Czyli tak Wracając, się bawimy. chciałbym przeszukać jakieś papiery, czy nie leżą jakieś rozwalone papiery na stole. Jest tu względnie czysto. Mhm. Czy są oznaczone szafki jakoś typowo, że materiały nauczycielskie, jakieś... Jakby to powiedzieć, szafki są bardziej wydzielone dla konkretnych nauczycieli. No nie wiem, no. Czy pod... Jak się nazywa nauczyciel, który ma te zajęcia informatyczne, tam techniczne? Profesor Lipkiewicz. Chciałbym znaleźć szafkę z podpisem profesor Lipkiewicz. Mhm. Znajdujesz. Pociągam Tylko jest ją stąd. zamknięta. No właśnie. Ale mocniejsze szarpnięcie kogoś, kto umie szarpnąć. Myślę, że tutaj. Nikita? A ona jak jest zamykana? Na kluczyk? Na jakiś kod? Na kluczyk. Nikita, pokaż co potrafisz, tylko bez wyrywania z zawiasów poproszę. Wystarczy delikatnie uszkodzić. Ja cały czas mam te gumiaki, gumowe rękawice na tym. Podchodzę. Nie kontroluję tego, no. Pociągam. Siła i atletyka, proszę. Nikita, wystarczy delikatnie pociągnąć zamek. Znaczy uszkodzić zamek. Będzie 1 sukces. Idealnie. Idealnie. No widzisz, jak chcesz to potrafisz. Po czym zatapiam się w kartotece, która jest w środku. Bezużyteczne informacje, głównie na temat planów nauczania, a jakichś tam swoich notatek. Nic ciekawego, nic nie mówiącego o telefonach. Masz wątpliwości, czy cokolwiek ta osoba mogłaby wiedzieć o tych telefonach? Mhm. Może to nie profesor. Może to ktoś inny. Masz coś? Chciałbym poszukać, czy nie ma jakichś wyraznych nazwisk albo rekomendacji jakichś uczniów. Typu, że ktoś się bardzo dobrze sprawował i robił. Jest coś takiego. Panie Ramku, i jak? No, powiem tak, profesor nie wydaje się zbyt ogarnięty, aczkolwiek mam tu inne. Jest rekomendacja wybitnego ucznia, który nazywa się Eryk Koszar. Aczkolwiek mam tu kolejne nazwisko. Dokładniej Koszar. Eryk. Eryk Koszar. Nic mi to nie mówi. Możemy spróbować zajrzeć do sekretariatu, czy nie ma kartoteki uczniów i spróbować znaleźć, gdzie mieszka, albo co ostatnio. Jakieś informacje. W sumie widzieliście tu gdzieś szafki uczniów? Może w jego szafce by coś było? Chciałbym wyjrzeć z pokoju nauczycielskiego, czy nie ma kogoś na korytarzu? Nie ma. To nie Ameryka, tutaj nie ma takich szafek. Mhm. Chciałbym sprawdzić na planie, gdzie znajduje się sekretariat. Na 6. piętrze, drzwi 625. Fantastycznie. Widzisz, Wendy? Ja to mam łeb. Ty tam masz łeb. Dobrze, może zrobimy tak. Nikita... Nie, to nie ma sensu. Możemy zrobić tak, że ja z Nikitą pójdę do sekretariatu, a ty możesz spróbować w tym czasie wziąć klucze do 242526. 42526, okej. Ramek. Ze względu na osobę wykształconą, Mhm, prosiłbym cię o rzut na inteligencję oraz wykształcenie. dobrze. Albo nauka, informatyka to też jest. No, wykształcenie jest dobre, myślę. To i tak te same kości. To samo. Uff. Minus 2 sukcesy. A czy chciałbyś cokolwiek z tego przerzucić? Masz możliwość jak najbardziej. Chciałbym przerzucić 3 jedynki. Masz do tego prawo.
Dobrze, pozwól, że odejmę sobie siłę woli Mhm. i spróbujmy. Okej, ładniej. Czyli Zatem 5 sukcesów. zgadza się. Wiesz, jako osoba wykształcona i też po studiach i tym wszystkim, że na pewno są tutaj klasy, w których są próby też konstrukcji różnych rzeczy, rozkładania pewnych rzeczy i rzadko takie projekty, które są wewnątrz, są potem przenoszone. Że są sale, które specjalnie mają wiele narzędzi do tworzenia jakby procesorów, czy też ogólnych jakichś rzeczy związanych z technologią. Chciałbym poszukać tak to na tablicy z planem lekcji przedmiotów, które mają w sobie słowo na przykład budowa. Zgadzałoby się sala 404. Wendy, jest weź 404, Okej, 404, 204, tak? tak? I- 205 i 206. Dobra. Coś jeszcze Nikita masz tutaj do załatwienia? 204, 205, 206. Dobra. Ja się tu po prostu cieszę, że mamy jakiś trop, a nie chodzimy po tej wielkiej budowli. To by było. To racja. Dobrze, Chodźmy do sekretariatu. tak, my idziemy do sekretariatu. Wendy, ty nie was się dać złapać. Masz wiadomość, Aramku, Wyciągam telefon. na miejscu. Wiadomość jest. Jednak nie. Nikito, poczekaj tutaj. Ja mam kolegów do zaprowadzenia. Okej, czyli ty schodzisz ze mną, Nikita, ty czekasz tutaj. Ostatnie pytanie. Czy w tym pokoju nauczycielskim są komputery? Są. Na razie zostawię to. Chciałem się tylko tego dowiedzieć. Wsiadam na jakimś krześle w tym pokoju nauczycielskim. No to ja tu poczekam. Chyba że potrzebujecie pomocy, to pomogę. Na razie nie. Tej raczej sobie poradzę. Chciałbym zejść na parter. Moja niewidzialna obecność już zniknęła, prawda? Mówisz, robisz i wchodzisz w interakcję z przedmiotami, więc tak, Moja też. zgadza się. To ja chciałbym tym razem użyć ciszy śmierci, Jasne. aby wyciszyć swoje kroki i dosyć szybko, nie biegiem, aczkolwiek takim szybkim chodem zejść po schodach. Placówka nie jest silnie strzeżona, więc nie będziesz miał problemu z opuszczeniem tego miejsca. Ja oczywiście idę za Ramkiem do portierni. Jasne. Nikita, zostajesz tutaj odpocząć po tych wrażeniach? Właściwie kładę ręce w twarz, odchylam się trochę do tyłu i to ja narobiłem. Schodzicie. Czyli ty, Wendy, zamierzasz pójść do portierii i pójść po te wszystkie wymienione klucze. Zgadza się. Portieria pozostaje nadal otwarta. Nie, przepraszam. Zamknęliśmy tylko na klamkę, nie na klucz. Aha, dobrze. Zostawiliśmy otwartą. W sensie Jasne. drzwi zamknięte. Mhm. Wendy, zdobywasz wszystkie klucze, natomiast ty, Ramek, opuszczasz teren. Kamery są nadal dezaktywowane. Idziesz na róg. Widzisz typowych dla Teresy, można powiedzieć po części, służbę. Są wysocy mężczyźni, dobrze zbudowani, naprawdę dobrze. Ubrani w czarne garnitury, czarne krawaty, czarne koszule, czarnymi czapkami z daszkiem. Daszek jest świecący wręcz, odbija się światło od niego, jak dla szoferów, można powiedzieć. No, witam panowie. A więc tak. Witam, panie Ramku. Gdzie znajduje się ciało? Trzecie piętro w toalecie w jednej z no tam gdzie jest toaleta, tam gdzie ludzie robią swoje. Między pierwszym piętrem a parterem kręci się ochroniarz, więc uważajcie. Nie będziemy wchodzić. Nie będziemy ryzykować naszej maskarady, by wejść tam. Musisz wynieść ciało sam. No dobra, ale okej. My się Może- zajmiemy utylizacją. Niech tak Ty będzie. się zajmij transportem. No dobra, chłopaki. Jak sobie tak zycycie, tak niech będzie. Tylko szybko. Okej, i chciałbym wejść do środka, użyć niewidocznego przejścia. Sprawdźmy twój głód ponownie.
Ale w międzyczasie Wendy, gdzie się kierujesz? Na które piętro, do których drzwi? Chciałabym zanieść klucze Nikicie potem i ponieważ ze względu na to, że jestem na takim wysokim głodzie, chciałabym dostać się trochę bliżej ochroniarza. Będąc niewidzialną. Tak. Mhm. W tym półmroku, bo jedyne co oświetla wnętrze całego uniwersytetu są te lampy z zewnątrz. Słyszysz, będąc blisko już, serce bijące, pełne żywej energii, której ty łakniesz. Zachodzę go od tyłu i w momencie, w którym się tego nie spodziewa, jakby łapię go za głowę i gryzę go w kark. Poprosiłbym cię o rzut na zręczność oraz ukrycie. Mhm. Możesz do tego dodać swoje punkty od niewidzialności. Okej, czyli 8 kości będzie. zgadza się. Wendy. Prawda jest taka, że to nie ma znaczenia, czy mnie zobaczy, czy nie. Jestem na 4 głodu. Jasne, ja rozumiem. Poczekaj sekundę. Zastanowię się nad sytuacją. Bo normalnie to są 4 sukcesy, ale przez to, że masz 3 jedynki, to jest 6 Wendy. Cierpisz na kompulsję. Tęskniliśmy za tym. Twoją kompulsją jest głód. Jedyne, o czym jesteś w stanie teraz myśleć, to głód. Momentalnie rzucam się na ochroniarza, wgryzając mu się w szyję. Nie trafiasz. Nie trafiasz szkłami. Trafiasz nimi tak, że ześlizgujesz się z jego ramienia. Jesteś w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dobrze, ale powrócę do reszty. Ramek, wchodzisz i widzisz właśnie tą nieudaną próbę pożywienia się przez Wendy poprzez zaskoczenie tego strażnika. On obraca się, patrząc na dziewczynę już teraz z biało-czarnymi włosami, dziwaczną, pośród nocy. Ewidentnie możesz zauważyć, że z Wendy coś jest nie tak. Czy byłbym w stanie, Ty rozumiesz takie rzeczy. Kompulsje są czymś naturalnym. jasne, użyłem mojego przejścia, niewidocznego przejścia. Głód wzrósł i Mm. czy ja byłbym w stanie podejść do ochroniarza od tyłu i albo skręcić mu kark, albo poddusić go, tak aby zemdlał? Możesz spróbować zdecydowanie. On jest na pewno zaskoczony całym wydarzeniem. Byłaby to tutaj twoja zręczność plus ukrycie, czyli 5 kości. Mhm. Chciałbym go na razie poddusić tak, aby zemdlał. Okej. To może inaczej, to może... Nie, myślę, że jest dobrze. Tak, to będzie 5 kości. Proszę. Dobrze? Jeden sukces. A udaje ci się jedynie zawiesić na jego szyi i troszeczkę go poddusić, ale nie tak, żeby stracił przytomność, czy cokolwiek by się z nim stało. Atmosfera robi się zdecydowanie gorąca, niebezpieczna, bym powiedział. Mężczyzna próbuje się uwolnić po prostu z uchwytu od Ramka. Co mu się udaje? 3 sukcesy. Widząc was, to co się dzieje jest nierealne. Patroluje sobie, jakby nigdy nic nie zwróciło jego uwagi tego dnia, poza tymi krokami. Widzi was i momentalnie nie wie, co ma zrobić, ale dobywa krótkofalówki i się odzywa. Bartek, pomocy, pomocy! Słychać jego krzyk wręcz w korytarzach. Nikita, słyszysz, że coś się chyba dzieje na dole. Natychmiast poderwuję się na równe nogi i pędem po prostu wybiegam, otwierając na oścież, zostawiając otwarte na oścież te drzwi i zbiegam na łeb, na szyję z tego, przez schody na dół. Widzę tą sytuację, czy jeszcze muszę chwilę poczekać, zanim tam dobiegnę? Zajmie to chwilę na pewno. A Wendy, co ty byś chciała zrobić? Dalej próbuję się z niego pożywić, więc załóżmy, że będę po prostu tego próbować. Dobrze. Zatem poproszę cię o rzut na
bardziej chcesz go obalić, czy bardziej chcesz to zrobić zręcznie, żeby się z niego napić? Jak byś to chciała zrobić? Bardziej zręcznie. Dobrze, zatem poproszę cię o rzut na zręczność oraz na twoją mimo wszystko atletykę. No niestety, twoja kontrola twojej bestialskiej natury wymyka się tobie spod kontroli tu i tam. Coś jest dzisiaj z tobą nie tak. Te wszystkie może teksty o rodzinie, o tym, że mogliby coś jej zrobić. Sprawia, że dzisiaj nie kontrolujesz się prawie w ogóle. Ramek, a ty? Ja chciałbym spróbować też wygryźć się ochroniarzowi w szyję. Napić się z niego. Jasne. Zatem podobnie jak u Wendy będzie to twoja zręczność oraz twoja atletyka. Dobrze. Wystarczająco, żeby napić się z niego, ale nie jesteś w stanie dużo się napić. To go zamroczy. To go zamroczy na tyle, żeby pozostał podatny na cokolwiek, co stanie się dalej. Wypijasz z niego litry krwi, więc możesz sobie odpisać. Nikita, jesteś świadkiem tego kolejnego makabrycznego zajścia. Widzisz, jak Ramek tym razem wgryza się w kolejną osobę. Co on robi w tym budynku? Co on robi? Widzisz Wendy wściekłą, wariacką. Jej włosy stoją prawie dęba po tym wszystkim. Wygląda szalenie. Wygląda jak kwintesencja szaleństwa. Widać w jej w oczach to, że musi się zaspokoić. To, że jest to ten moment. Bez tego może być tak samo, jak wtedy, kiedy Gabriel rzucił się na ciebie. Momentalnie korzystam z okazji tego, że ochroniarz jest, jakby on się osunął na ziemię. Więc momentalnie jakby z tego korzystam, odpycham wręcz Ramka i chcę się z niego pożywić. Ja przeskakuję biegiem, po prostu lecę po prostu w ich. Tylko jedna rzecz. Wendy, poproszę cię o rzut na opanowanie oraz twoją siłę woli. Wendy, zanurzasz się w nim głęboko, niczym w oceanie. Pijesz go i pijesz, i pijesz. I czujesz, że to będzie ten moment, w którym pozbawisz tą osobę życia. Ja po prostu Nikita? przybiegając, po prostu odrywam po prostu z siłą Wendy od tego gościa. Odpycham też trochę Ramka od tego. Przypadam do tego gościa, sprawdzam w jakim jest stanie. Parę rzeczy naraz. Tak. Więc sprawdźmy, czy taka opcja w ogóle istnieje. Czy jesteś w stanie dobiec, zanim dusza nie opuści tego Bogu winnego człowieka? Czy gdybym skoczył, byłoby szybciej? Możemy spróbować. Możemy spróbować. Poprosiłbym wtedy o twoją zręczność plus atletykę i możesz dodać potencję do tego. Okej. Tylko będzie wymagane dużo. 5 sukcesów. To jest wystarczająco na tyle, żeby się wyrobić. Ale czy na tyle, żeby oderwać Wendy? Poproszę jeszcze o twój rzut na siłę, atletykę. Rozumiem, że twoja waleczność była aktywowana, czy nie? Była aktywowana. Dobrze, no to jeszcze bym cię o to poprosił, czyli to będzie tak, siła, atletyka oraz potencja. Atmosfera jest... Gęsta. Zobaczmy. Pięknie. Jesteś w stanie uratować uciekające już człowieczeństwo z Wendy. Jest to 5 sukcesów, a po prostu momentalnie ratujesz tego bogowojennego człowieka. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Wendy, Kurwa mać! 3 kości. Możesz sobie odpisać, jesteś na 1 głodu. Trzymam tego gościa. Pada nieprzytomny. On nie ma kontaktu. On nie ma kontaktu absolutnie. On wygląda na tyle, że jeżeli nie dostanie medycznej pomocy, nie przeżyje. Wendy zaczyna płakać. I to będzie kolejna osoba, którą macie na sumieniu. Nikita, pomóż! Musimy mu pomóc! Nikita! Wendy, uspokój się. Czy któryś z was ma medyczną wiedzę? Próbuję mu pomóc. Jak chcesz pomóc osobie, która straciła 4 litry krwi w chwilę? To dobre pytanie. Przede wszystkim chcę jakby
zamknąć ranę, żeby nie leciało z niej więcej krwi. E, Krew się nie wydobywa z jego rany. Wasze Okej. rany po kłach są na tyle małe, że nie zostawiacie tak wielkich śladów. Okej, i tak zalizuję ranę. Nikita, dzwoń po pogotowie, a ja próbuję jak jakby... Ciekawe na czym zadzwoni. Ramek, proszę cię. Tak, proszę. Chciałbym podejść do leżącego nieprzytomnie. Ramek, nie, nie, Wendy, obydwoje dobrze wiemy, co musi się teraz stać. nie, nie. Ramek, to naprawdę nie jest dobry moment teraz. Nie chcesz patrzeć? Proszę bardzo, odwróć się, aczkolwiek ja muszę zrobić swoje i wy dobrze Nie. wiecie, że te... Ramek! Nikita, Panie Ramku, proszę, Nikito, ja mogę mieć na sumieniu, ale nie chcę, żeby ona miała. ona nie będzie miała. To ja to zrobię. Ramek, to chociaż podajcie mu swoją krew, cokolwiek. Mm-mm. Co zrobić? On kurwa wszystko pamięta. Jakieś pomysły, czy mam przejść do swojego? Nie mam na to czasu. Chcę rzucić na wiedzę medyczną, co mogę zrobić w tej sytuacji z nim, jak mu pomóc. Poza, wiadomo, szpitalem. Inteligencja oraz medycyna. Oczywiście twoja kompulsja mija, Wendy, żeby to nie było niezrozumiałe. 3 sukcesy. Wiesz, że musiałaby zostać mu podana krew powrotem, którą musiałby jeszcze dodatkowo przyjąć, bo to musi być jego typ krwi. No tak. No. Nic nie możecie zrobić. Chciałbym... Złamać maskaradę i uratować jego życie. I narazić was i wielu podobnych na zdemaskowanie, lub możecie dać umrzeć niewinnej istocie, która tylko robiła swoją robotę. Ramek, daj mi telefon. Nie, Wendy. Wiesz, że muszę to zrobić. Ramek, wiesz, że muszę to zrobić. Błagam cię, daj mi telefon. Wendy, proszę, odsuń się. Ramek. Jakby stoję między Ramkiem i ochroniarzem. Znaczy tak przy kucu bardziej i osłaniam go jedną ręką, tego ochroniarza. Ramek, Musimy. daj mi telefon. Dobrze, zróbmy tak. Albo on przeżyje, albo twoi bliscy przeżyją. Wybieraj. Ramek, czy ty jej grozisz? W tym momencie, kiedy umiera gość na podłodze, To tylko moja praca. jesteś najbardziej bezwzględnym skurwielem, jakiego od dawna widziałem. Czuwam się od ochroniarza. Chciałbym podnieść delikatnie ochroniarza i skręcić mu kark, tak żeby nie było krwi. Nie patrzę na to. Kręcam mu kark. Kości pękają. Słychać trzask. I chciałbym podnieść jego ciało. Przerzucić przez ramię gdzieś. Trochę waży, ale nie ma zbyt wielu zagrożeń już tutaj w okolicy. No. To wy pójdźcie po pana Bartka i przynieście go na parter. Ja w tym czasie idę zanieść kolegę. I chciałbym wyjść z ciałem. Wendy po prostu zalewa się łzami jeszcze bardziej. Nikita idzie na górę po... Ja chciałabym usiąść przy ścianie i po prostu schować głowę w kolanach. Nikita! Nikita! Zanim jeszcze weźmie tam kolegę, to chciałbym ci przypomnieć, że zabijanie człowieka nie powinno być dla ciebie takie trudne, zwłaszcza, że zabijeś wampirka. Ty kurwo! Rzucam się po prostu na niego. Jak śmiesz mi to wypomnieć? Unikam. Albo raczej chciałbym rzucić tym ciałem, które mam na ramieniu w Nikitę. Okej. Parę rzeczy dzieje się naraz. Dobrze. Wydarzyło się. Nikita, rzucasz się w jego stronę. Poprosiłbym cię o twoją siłę plus atletykę, no i plus twoją waleczność. To będzie twój test. Natomiast Ramek, twoja zręczność plus twoja atletyka w tym przypadku zadziała. Sukcesy. Ramek, masz 3 sukcesy, natomiast Nikita, ty masz 2. Nie trafiasz
w Nosferatu. On paruje cokolwiek, co planowałeś na niego. Nikita, Nikita, uspokój się. Nikita, zostaw go. Zróbmy, co mamy zrobić. I zajmijmy się swoimi sprawami, proszę cię. Nikita. Myślę, że to jest czas. Myślę, że to jest tyle emocji, że bestia woli przejąć kontrolę. Cierpisz na kompulsję. Na twoją kompulsję. Twojego legendarnego klanu. Czujesz bunt na to wszystko. Bunt na pierdoloną, jebaną Kamarilę. Na te ich nazistowskie, faszystowskie działania, by usuwać każdą przeszkodę, jedna po drugiej. Ile razy bezbronny człowiek musi umrzeć, by spokrewniony mógł nadal siedzieć i żywić się jak pijawka. Otrzymujesz karę -2 do wszystkich pól, póki nie zbuntujesz się przeciwko poleceniom lub oczekiwaniom rzeczywistym bądź wyobrażonym. Do tego tu doszło, że jakiś po prostu pierdolony zjeb będzie mi mówił, co mam robić i to po tym i będzie mnie wyzywał od pierdolonego mordercy zaraz po tym, jak upierdolił 2 po prostu gości. Chyba was wszystkich tutaj popierdoliło. Nikita jest po prostu rozemocjonowany, po prostu całą twarz po prostu jest wykrzywiona po prostu w najwyższym po prostu stadium emocji po prostu. Włosy po prostu rozrzedzone przez to, że przesuwał po prostu po nich kilka razy. Załóżmy to spotkanie na inny moment. Jaki moment? O czym ty teraz mówisz? O tym, że mamy... Nie wiem. Nie chcę tego teraz kończyć. Właśnie, kurwa, na tym polega problem, że teraz żaden z nas wygląda jakby nie wiedziało, co robi. Kurwa, ja się nie zgadzam. Pierdolę, po prostu, kurwa, nie. Nie. Jakkolwiek przykro nie jest mi to mówić, nie ma opcji się nie zgodzić. Tobie jest kurwa przykro, ty bezduszna pierdolona pijawo. Tobie jest przykro. Kurwa, nigdy w życiu nie słyszałem większego kłamstwa i to kurwa z taką mordą jeszcze mi to mówi, że jest mu przykro. Słuchaj, ja swojego wyglądu nie wybierałem, wyglądam jak wyglądam. Kurwa, wyglądasz jakby twoje najgorsze ścieki z twojego po prostu pierdolonego serca wyszły ci na mordę i zostały. Wyglądasz jak ucieleśnienie swojej bezwzględności, pierdolona świnio. Tak, dobrze młody, wyzyłeś się. Możemy wracać do roboty? Kurwa, nie możemy. Nic nie będę teraz robił. Będę tu sobie kurwa siedział i sobie będę patrzył na ścianę, bo jest lepsza niż ty po prostu. Nikita, chodźmy stąd. Po prostu. Ja tu będę sobie teraz siedział. I tyle. O, tutaj na tych schodach sobie usiądę. I Nikita idzie do schodów, plata sobie nogi na nogę, siada za ten, zbierze ręce zaplecione na tym, na piersi i siedzi. Okej, w tym czasie Ramek wychodzi z budynku z ciałem pierwszym, daje je sprzątaczom. Jeszcze jedno będzie, ale musicie mi dać chwilkę. Nieoczekiwane komplikacje nastąpiły. Po czym idzie do swojego vana, bierze 2 telefony Nikity i Wendy. Na swoim telefonie pisze do kogoś, po czym wracając, podaje Nikicie i Wendy ich telefon. Sprawdźcie skrzynkę odbiorcą, proszę. I idzie na 3. piętro. Nikita, twój telefon dzwoni. Od kogo? Odbieram. Halo? Halo, słyszałem, że nie podobają ci się polecenia. Nie podoba mi się, że zażynacie zwykłych ludzi jakby pierdolone świnie. To mi się nie podoba, a nie same polecenia. Nie przeklinaj, młody. Nie wiesz, z kim O. rozmawiasz. Przepraszam za przeklinanie. Domyślam się, że... Ale przepraszam bardzo za przeklinanie. Do tej pory wyczyściłem informacje o was 2 razy. I tak mi białoruska kurwo odpowiadasz? Uważaj, z kim tańczysz, szmato. Albo obudzisz się kurwa w płonącym domu.
Rozłączam się. I siedzę. Będę siedział na tym i nie robił nic innego, dopóki nie minie 10 minut. Wiadomość. Ramek do ciebie. Przeczytam ją sobie. Za 5 minut odjeżdżamy. Okej. Wbiegam na 3. piętro i streszczam się z ciałem drugiego ochroniarza, aby odnieść je. Przed wejściem stoją smutni panowie od Teresy, już z przygotowanymi workami. Proszę panowie, to ten drugi. Już nie będę, mam nadzieję, was dzisiaj potrzebował. Kładają z należytym szacunkiem i zapinają torbę na suwak. Miłego wieczoru. Kłaniają się delikatnie. Ale ty dostarczasz które ciało? Tamtego ochroniarza, który miał rozkwaszoną twarz, czy tego, z którego Pierwszy raz schodząc, kręciłeś? Mhm. znosiłem tego ochroniarza, którego imiona nie poznaliśmy, czyli Aha, tego lepiej zbudowanego, po czym teraz za drugim razem znosiłem ciało pana Bartka. dobrze. Czyli 2. Zdziwili się, że 2 osoby. Na szczęście mają narzędzia na takie momenty. Odjeżdżają. Szybko. Niezauważenie. Wracam do środka. I jak maluchy się już uspokoiły, możemy wracać do pracy? Niki się zaczyna drgać brew. Chciałbym kucam przed Nikitą, patrzę mu w oczy i mówię: młody, będziesz żył prawdopodobnie cholera wie ile lat. Jeśli będziesz po każdym takiej sytuacji zaczynał płakać pod ścianą, to nie wrócę ci dobrej przyszłości. Nie tobie oceniać, jak reagujemy na takie sytuacje. Przynajmniej Ale- mamy pierdolone emocje. A teraz pierdol się, idę załatwić robotę. I Wendy wchodzi na górę. A przecież Wendy ci już odpowiedziała. I ja nie muszę. I idę za Wendy. I idę pod pokój 404. Otwierasz pomieszczenie i zauważasz pod małą lampką rozkręcone telefony. 2. Bingo. Bingo bongo. Wyciągam krótkofalówkę. Zapraszam was pod pokój 404. Idę pod pokój 404. Zanim czujesz od tego telefonu coś znajomego. Jakiś zapach. Ja mówię do Wendy. Zapach krwi. Znajomy. Z niedawna. Z kogoś, z kim krew czułaś ostatnio. Krew, którą miałaś na języku, uderza do ciebie. Łucja. I tu zrobimy sobie kolejne cięcie.